Witam Państwa w Fundacji im. Zofii Jana Włodków. W tym roku po raz kolejny razem z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Kraków oraz Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków organizujemy ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej o historii Ziemian. W tym roku tytuł tego konkursu to Wybitni Ziemianie okresu międzywojennego w gospodarce, nauce, dyplomacji oraz kulturze. Dzisiaj o jednej z takich wybitnych postaci opowie profesor Marian Wolski. Szanowni Państwo, cechą charakterystyczną ziemiaństwa polskiego było obok patriotyzmu, głębokiego patriotyzmu wynikającego z poczucia pochodzenia od osób, które budowały zręby państwowości polskiej, było poczucie obowiązku społecznego, służby społecznej, służby na rzecz uboższych, ale też i na rzecz oczywiście kraju, tej takiej służby publicznej i charytatywnej. Temu zresztą poświęcony jest nasz tegoroczny konkurs. A nic tak nie przybliża tych kwestii, jak konkretne postaci osób, które żyły, działały i ten etos ucieleśniały w swoim życiu codziennym. Jedną z takich postaci jest Aleksander Henryk Dworski, którego tutaj mam podobiznę. Dworski urodził się w 1878 roku w dzierżawionym wówczas przez jego rodziców majątku Sielec pod Przemyślem, a pochodził z rodziny o właśnie głębokiej tradycji walki o niepodległość i pracy społecznej. Jego ojciec jako młody chłopak, nastolatek, uciekł z domu do powstania styczniowego, szczęśliwie przeżył, wrócił, prawda? A obaj dziadkowie, ojczysty i macierzysty, Aleksander August Dworski i Jan Kantywolski, byli powstańcami listopadowymi. Dziadek naszego dzisiejszego bohatera, Aleksander August Dworski, był potem bardzo zasłużonym, cenionym i wieloletnim burmistrzem Przemyśla. Młody Aleksander wyrastał więc w tradycji patriotycznej, w tradycji właśnie też służby publicznej, no i oczywiście w tradycji domu ziemiańskiego, czyli domu, w którego życie toczyło się wokół spraw rolniczych wedle kalendarza przyrody po prostu, zmieniających się pór roku. Gdy miał niecałe 4 lata, umarła jego matka, co oczywiście było dla niego jakąś taką cezurą bardzo poważną w jego kształtowaniu się, jako dorastaniu, jako młodego człowieka. Wychowaniem jego zajął się wspomniany przeze mnie dziadek Aleksander August Dworski i on wpoił w swego wnuka też te cechy, które sam realizował w życiu swoim jako burmistrz czy prezydent miasta Przemyśla. Szkołę średnią ukończył w Chyrowie w zakładzie jezuitów, a potem studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Studia zakończył w 1902 roku. Wówczas absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli wszystkie egzaminy, mieli prawo automatycznie posługiwania się tytułem doktora. To może być takie mylące, prawda, bo jeśli chodzi o nasze współczesne uwarunkowania. A zatem jako doktor praw ukończył Uniwersytet w Lwowie i jednocześnie osiągnął pełnoletność, dlatego że w czasach austro-węgierskich pełnoletność to było 24 lata, a nie 18 jak obecnie. W 1902 roku, zatem jako już człowiek pełnoletni, wykształcony, objął majątek ziemski Hawłowice Dolne w powiecie jarosławskim, kupiony dla niego przez właśnie dziadka jego. I w tym samym roku założył rodzinę, żeniąc się ze Stefanią Prekówną z Pantalowic Górnych, z sąsiedniego powiatu przeworskiego. No i oczywiście osiadł, jak to się wtedy mówiło, na roli i rozpoczął samodzielne gospodarowanie w majątku. Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej, tej majątkowej, stał się też członkiem, zapisał się do 2 towarzystw, które wówczas były uważane za
nieformalne przedstawicielstwa ziemiaństwa galicyjskiego, tak to nieładnie brzmi, ale ta nazwa, ale zaboru austriackiego, a zatem Towarzystwa Gospodarskiego, oddziału jarosławskiego i Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Pierwsze miało charakter rolniczy, drugie finansowy. I w tych towarzystwach, proszę Państwa, on działał właściwie do 1939 roku, przy czym Towarzystwo Kredytowe Ziemskie funkcjonowało do 1939 roku, a Towarzystwo Gospodarskie przemodelowywało się, przepoczwarzało się w inne organizacje, ale w każdym razie był czynny w tych organizacjach właśnie o charakterze gospodarczo-rolniczym. W 1906 roku zawiązała się w nieodległych od Hawłowic Dolnych Pełkiniach w majątku Witolda Czartoryskiego z jego inicjatywy organizacja, specyficzna organizacja skupiająca tylko właścicieli majątków ziemskich i administratorów, rządców też, o nazwie Towarzystwo Kółek Ziemiańskich. To była organizacja, która stawiała sobie za cel podnoszenie jakości gospodarowania przez ziemian, podnoszenie kultury rolnej, wprowadzanie pewnych nowych rozwiązań z zakresu i hodowli, i uprawy, i umaszynowienia, prawda, gospodarstw rolnych. A zatem to było jakby przedłużenie tego Towarzystwa Gospodarskiego w jego charakterze, ale już ograniczone do grupy ziemiańskiej, prawda? Także takie jakby towarzystwo w towarzystwie. I Aleksander Dworski bardzo aktywnie zaczął działać w tym stowarzyszeniu, odczuwając jednocześnie pewien niedostatek wiedzy z zakresu rolnictwa, bo jak wspomniałem, kończył prawo. Zresztą to studiowanie prawa było typowe dla synów ziemiańskich. I w związku z tym, że odczuwał ten brak wiedzy fachowej z zakresu rolnictwa, udał się do Europy Zachodniej, przede wszystkim do Danii, gdzie odbył w tamtejszych dużych gospodarstwach ziemiańskich praktyki. Z tych praktyk wyniósł no właśnie wiedzę dotyczącą nowych metod upraw, hodowli, i to starał się potem nie tylko wcielać w swoim gospodarstwie, ale też propagować w późniejszym już działalności swojej jako osoba już publiczna. O tym zresztą za chwilę powiem. Na czym polegały te zmiany, które wprowadzał i które promował wśród też sąsiadów? Mianowicie wprowadził dywersyfikację upraw. To było ważne, dlatego że z gospodarstwa nastawionego wyłącznie na przykład na uprawy zbóż czy na uprawy okopowych wprowadził zróżnicowanie upraw, co oczywiście było bezpieczne z punktu widzenia też koniunktury, ale też i ze względów klimatyczno-pogodowych. Wprowadził w swoim gospodarstwie tak zwane sztuczne pastwiska, które były popularne właśnie w Danii. I co ciekawe, też wprowadził na dużą skalę uprawę bydła rogatego i owiec, co dawało temu gospodarstwu, prawda, no właśnie ten taki bufor bezpieczeństwa. W 1908 roku odziedziczył po swoim teściu dosyć duży majątek leśny o nazwie Rączyna, też w tym samym powieście przeborskim. I wtedy zaangażował się też i zainteresował się gospodarką leśną i łowiectwem. W ślad za tym poszło założenie przez niego Kańczucko-Pruchnickiego Towarzystwa Łowieckiego Diana, tak się to towarzystwo nazywało, czyli po prostu koło łowieckie działające na obszarze tych dwóch gmin sąsiednich. Ale co ciekawe, Dworski zauważył, że populacja zwierzyny łownej jest dosyć przetrzebiona i jednorodna, a zatem sprowadził z Czech i introdukował do naturalnego środowiska bażanty, kuropatwy i zające, które były wtedy na wyginięciu. A zatem mamy taki rys też, można powiedzieć, ekologiczny w tej działalności, bardzo wczesnej, bo na początku wieku XX.
To wszystko, o czym do tej pory powiedziałem, to były aktywności około gospodarstwa rolnego. Natomiast w 1905 roku, czyli jednocześnie, równolegle do tych aktywności, Dworski zaangażował się też w działalność publiczną, konkretnie w działalność samorządu powiatowego, wchodząc do Rady Powiatowej z grupy większej własności. I w tej Radzie Powiatowej z pewnymi przerwami działał do 1939 roku, czyli bardzo długi okres czasu, ponad 35-letni. Rozwój, bardzo dobry rozwój gospodarstwa, czyli Dworskiego działalność na już różnych polach, człowieka jeszcze stosunkowo młodego, przerwała oczywiście I wojna światowa. W 1914 roku w wyniku inwazji wojsk rosyjskich ziemianie zmuszeni byli opuścić swoje domy. Część z nich udała się do Wiednia. Dworski akurat ze swoim sąsiadem i wujem Eustachym Wolskim udali się jeszcze z kilkoma innymi okolicznymi ziemianami do Zakopanego i tam przez ponad rok oczekiwali na po prostu zmianę sytuacji na froncie, która latem 1915 roku na tyle korzystnie się ukształtowała, że mógł wrócić do swojego domu. To, co zastał, opisuje w swojej relacji, którą potem wydrukował. I jest to stan, proszę Państwa, taki jakiś bardzo, bardzo przypominający niestety sytuację na obecnej Ukrainie. Rosyjskie wojska, carskie jeszcze wtedy, ale rosyjskie, okradły kompletnie majątek, a to, czego nie były w stanie zabrać, zniszczyły. Czyli właściwie Dworski wrócił do kompletnie zrujnowanego gospodarstwa, które natychmiast zaczął odbudowywać. Z pomocą przyszły mu władze austriackie, które dysponując jeńcami wojennymi, skierowały ich, zresztą nie tylko do Habłowic Dolnych, ale też do innych majątków, jako siłę roboczą. Bardzo trudno było o maszyny, które zostały właśnie wywiezione, o inwentarz żywy, o konie pociągowe. To wszystko jakoś starano się prawda, zabezpieczyć. I jest taki bardzo ładny opis też Dworskiego w tej relacji, na którą się powołałem, gdzie mówi, że ci jeńcy to była istna wieża Babel, bo byli Serbowie, byli Rosjanie, byli Niemcy jacyś, prawda, wołżańscy, byli przeróżne nacje, które po prostu mówiły różnymi językami. No jakoś to wszystko działało i w krótkim czasie udało się ten majątek doprowadzić do jakiej takiej kondycji porównywalnej ze stanem wyjściowym. Nastała, proszę Państwa, nastał rok 1918, długo wyczekiwany, wymarzony czas odrodzenia państwowości polskiej. Niestety dla ziemian, w tym także dla Aleksandra Dworskiego, odrodzenie Polski, II Rzeczpospolita była z jednej strony wydarzeniem, no tak jak powiedziałem, epokowym. Z drugiej strony to był początek bardzo trudnego okresu, i to trudnego ze strony polityki władz państwowych, polityki zdecydowanie antywłaścicielskiej, nastawionej na właściwie ograniczenie wielkiej własności ziemskiej, ograniczenie przy pomocy progresywnych podatków, oczywiście planowanej, a potem realizowanej parcelacji, przymusowej parcelacji i wreszcie czynnika obiektywnego, jakim był kryzys światowy gospodarczy, w wyniku którego zwłaszcza rolnictwo niesłychanie ucierpiało, znalazło się w niesłychanie trudnych warunkach. Do tego, tak jak wspomniałem, różne ugrupowania polityczne, tu myślę przede wszystkim o ugrupowaniach chłopskich, ale też i o socjalistach, a także narodowej demokracji, prowadziły politykę, która właśnie zmierzała do wyeliminowania właściwie ziemiaństwa z życia politycznego, z życia publicznego
odsunięcia właściwie na margines społeczeństwa. Ziemiaństwa, które do tego czasu, proszę Państwa, było niesłychanie czynne, jeśli chodzi o działania na rzecz utrzymania polskości, na rzecz podtrzymywania, prawda, instytucji polskich, no, na rzecz też czynu, prawda, zbrojnego. W 1919 roku Sejm Ustawodawczy przegłosował uchwałę o reformie rolnej. Poprzedzone to było agitacją w środkach masowego przekazu, no, czyli przede wszystkim prasie ówczesnej, i głos w tej sprawie zabrał też Aleksander Dworski, wydając taką broszurkę pod tytułem „Posłom do Sejmu Polskiego w sprawie reformy agrarnej ku rozwadze słów kilka”. Podnosił w tym tekście konieczność reformy agrarnej, ale mądrej reformy. To znaczy parcelowania zadłużonych gospodarstw, niedochodowych, źle prowadzonych, parcelacji oczywiście z zaodszkodowaniem, ale utrzymania dużej własności jako gwaranta bezpieczeństwa kraju. Pamiętamy, że główne dostawy na przykład dla wojska były z tych dużych gospodarstw, a nie małych, prawda? Ale też jako miejsce zatrudnienia miejscowej ludności. I kończył tę swoją pracę bardzo taką ciekawą myślą, którą chciałem tutaj przytoczyć. Pisze tak: „Kończę moją pracę zapewnieniem wszystkich tych, którzy by radzi nas, oświeconych ziemian, jak najrychlej wyzuć z ziemi, że my nie mniej od nich kochamy ojczyznę, nie mniej od nich złożyliśmy i ciągle składamy ofiar krwi, życia i mienia dla jej odbudowy”. Te słowa zmaterializowały się rok później, w 1920 roku, kiedy szła nawałnica bolszewicka na Polskę i Aleksander Dworski, wówczas już jako prezes Związku Ziemian, Powiatowego Związku Ziemian w Jarosławiu, rozpisał zbiórkę wśród miejscowych ziemian. Zebrano dużą kwotę pieniędzy, za którą uformowano, wyposażono szwadron kawalerii, który następnie walczył przeciwko najeźdźcom. Wspomniałem, że Dworski został prezesem Związku Ziemian. To była nowa organizacja, która pojawiła się w spektrum publicznym Rzeczypospolitej. I w 1923 roku w uznaniu jego zasług dotychczasowych został powołany na prezesa Związku Ziemian Zachodniej Małopolski z siedzibą w Krakowie. Czyli był to jeden z tych regionalnych, wielkich związków, które składały się których przedstawiciele potem wchodzili do Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich. Był prezesem do 1929 roku, a jednocześnie od 1926 był współzałożycielem, a następnie prezesem Stronnictwa Zachowawczego, czyli siły politycznej, która stawiała sobie za cel jakby promowanie wartości konserwatywnych i ewolucyjne zmiany też społeczno-gospodarcze. Jako prezes Stronnictwa Zachowawczego był obecny na różnych etapach rozmów z władzami, między innymi na słynnym spotkaniu w Dzikowie, a potem w Nieświeżu z Piłsudskim. A zatem ta działalność dotychczasowa gospodarcza, potem samorządowa wyprowadziła Dworskiego na obszary już ogólnopolskie i przesunęła jego aktywność w stronę działalności politycznej. Niemniej jednak te kwestie gospodarcze z siłą rzeczy cały czas były obecne w jego aktywności. Dość wspomnieć, że w 1930 roku, od 1930 do 1932 roku został nawet prezesem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego, co było dosyć istotnym takim awansem w tych strukturach rolniczych.
W 1938 roku, czyli już przed samym wybuchem wojny, został członkiem jeszcze Rady Wojewódzkiej i reprezentował bezpartyjny blok wspierania reform, czyli BBWR. II wojna światowa przerwała tę działalność. Dworski zaangażował się wówczas w działalność ziemiańskiej organizacji paramilitarnej, konspiracyjnej Uprawa Tarcza na poziomie powiatowym. Ale co ciekawe, i to jest zupełny ewenement na skalę krajową, jeszcze w 1941 roku sygnował jako prezes Związku Ziemian odezwy do okolicznych ziemian powiatu jarosławskiego dotyczące zbiórek produktów rolnych dla więzionych w obozach, zbiórek pieniężnych, czyli właściwie kierował jeszcze tą organizacją w formie konspiracyjnej. Rzecz, która jest jeszcze niesłychanie ważna, jeśli chodzi o działalność Dworskiego i jego żony Stefanii Spreków-Dworskiej, to działalność charytatywna skierowana na miejscową ludność, ale nie tylko, też i ludność uboższą, wiejską, ale też miejską powiatu jarosławskiego. Oboje dworscy w okresie międzywojennym wspierali ochronki. W związku z bezrobociem, no jednak poważnym bezrobociem wtedy obecnym w gospodarce, zdecydowali się nie zatrudniać obcych pracowników w swoim gospodarstwie, tylko miejscowych mieszkańców Hawłowic Dolnych, Hawłowic Górnych, aby w ten sposób wesprzeć tych ludzi w ich kłopotach bytowych. Dworska organizowała też różnego typu kursy gotowania, szycia, higieny też, różne inne dla kobiet z Hawłowic Dolnych, a zatem i też wynajmowali za swoje pieniądze pomoc do opieki nad dziećmi osób, które u nich pracowały, czyli to była taka wszechstronna działalność skierowana na wsparcie miejscowej ludności. A równolegle obok tego prowadzili letnie półkolonie dla dzieci z rodzin robotniczych Jarosławia, Przeworska, no i innych miast bliskich Hawłowicom. W 1944 roku dworscy z uwagi na właśnie owo zaangażowanie Aleksandra zdecydowali się opuścić Hawłowice przed nadejściem wojsk sowieckich, spodziewając się, mając zresztą w pamięci też różne wydarzenia z 1939 roku, prawda, na Kresach Wschodnich, a wcześniej jeszcze 20. I nie pomylili się, dlatego że oczywiście nie mogli o tym wiedzieć, ale badania lat już powojennych, grubo powojennych w wolnej III Rzeczypospolitej wykazały, że Sowieci mieli przygotowane listy ziemian przeznaczonych do eksterminacji, do fizycznej eliminacji. I między innymi Dworski się na tej liście oczywiście znajdował. Także wyjeżdżając w lipcu 1944 roku z Hawłowic uratował życie. Uratował je na krótko, dlatego że dworscy osiedli na Dolnym Śląsku w 1945 roku. Właściwie jeszcze wojna się toczyła i Aleksander w wyniku źle przeprowadzonej operacji w październiku, 17 października 1945 roku zakończył życie, jest pochowany w Wałbrzychu. Jego żona przeżyła go o 5 lat, w 1950 roku umarła. Tak przedstawia się bogate życie człowieka typowego dla tej warstwy społecznej, a jednak wyjątkowego z naszego współczesnego punktu widzenia.